Siemka, ja jestem Adacho i po wczorajszym odcinku Koku, który był bardzo nietypowym odcinkiem, bo trwał ponad 5 godzin, kilka osób zaproponowało mi, żebym zrobił sobie przerwę. Nie robię sobie przerwy, ale dzisiaj przychodzę do Was z troszeczkę luźniejszym tematem. Powiedzmy, że jest to odcinek dyskusyjny, ale też mający na celu zaproszenie Was do dyskusji, bo jestem ciekaw Waszego zdania. Znacie już tematykę tego filmu, bo oczywiście kliknęliście w ten film, znacie tytuł, znacie miniaturkę. Będziemy dzisiaj rozmawiać o turnieju Mocy 2. I ja nie mówię, że ten turniej kiedyś się pojawi. Tak naprawdę może się okazać, że turnieju Mocy 2 nigdy nie będzie, ale przez lata, w których Dragon Balla nie było, nic nowego nie wychodziło, to uniwersum, pamięć o tym uniwersum i społeczność właśnie żyła ze względu na dyskusję i ze względu na gdybanie. Także dzisiaj to będziemy robić, mimo tego, że ten materiał tak naprawdę nic wielkiego nie wniesie, ale uważam, że po takim obszernym i wyczerpującym odcinku, jaki wrzuciłem wczoraj, dzisiaj możemy zająć się właśnie takim gdybaniem, dyskusją luźną na temat tego, jak wyglądałby skład 7. Wszechświata na turniej Mocy 2, gdyby taki turniej mocy się odbył. Oczywiście musimy też brać pod uwagę to, kiedy taki turniej by się odbył. Ja przygotuję dla Was jakieś grafiki, żebyście tylko nie musieli patrzeć na moją twarz, żeby to Wam lepiej zobrazować, bo oczywiście lepiej to się prezentuje wszystko na grafice, ale ogólnie chciałbym, żebyście zanim zobaczycie moją 10 postaci na turniej Mocy 2, napisali w komentarzach swoją, bo tak jak powiedziałem, chciałem Was troszeczkę zmotywować do tego, żebyście pomyśleli nad tym, żebyście wymienili 10 postaci. No, jeśli zakładamy, że turniej by się odbył na takich samych zasadach i znowu byłoby potrzebne 10 postaci, to jakie 10 postaci z 7. Wszechświata, niekoniecznie z Ziemi, brałyby udział w tym turnieju? Weźcie też pod uwagę fakt, że niektóre mogą się nie zgodzić, że niektóre mogą powiedzieć, już brałem raz w tym, nie podobało mi się, nie będę brał udziału drugi raz. Czekam na Wasze komentarze, a ja zacznę od rzeczy oczywistych. Nie będę Was okłamywał, że tak naprawdę połowa tej drużyny, podejrzewam, że w większości, jeśli nie we wszystkich komentarzach i w Waszych komentarzach i u mnie, jest taka sama. Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo. 4 osoby z tych 10, które na pewno muszą wziąć udział w tym turnieju Mocy 2, jeśli on się odbędzie. Też nie ma co za bardzo tłumaczyć, ze względu na to, że oprócz tego, że Goku i Vegeta są, jakby nie patrzeć, głównymi postaciami, Gohan i Piccolo otrzymali ostatnio potężne wzmocnienia i nawet bym powiedział, że nie byłoby potrzebne, żeby Gohan wracał do formy, tak jak to było przed turniejem pierwszym, prawda? Gdyby zaaplikować do tego turnieju Mocy 1 troszeczkę większej logiki, to uważam, że obecność Gohana, zwłaszcza tak silnego Gohana, i nawet mianowanie Gohana kapitanem drużyny nie byłaby tak oczywista, bo od momentu ogłoszenia tego turnieju do rozpoczęcia turnieju minęło ile? 40 godzin? Dobrze pamiętam? Około 40 godzin, już nie będę teraz wymyślał, ale generalnie chodzi o to, że nawet biorąc pod uwagę talent Gohana, nawet biorąc pod uwagę to, że do formy łatwiej jest wrócić niż ją zrobić od zera, to tak krótki czas naprawdę sprawia, że musimy tę logikę naciągnąć. Piccolo oczywiście sobie tam trenował, medytował, co do Piccolo nie mam żadnych pretensji, ale Gohan na pierwszym turnieju mocy miał troszeczkę tego plot armora, miał tę zbroję nałożoną z góry od twórców serii, że mimo tego, że tak naprawdę w ogóle nie trenował, to zrobił sobie tę formę w tak krótkim czasie. Ale w przypadku turnieju Mocy 2 mamy już potwierdzenie pod koniec ostatniej sagi, pod koniec praktycznie ostatniego rozdziału, że Gohan trenuje. Że wiem jak to brzmi, ale aż mi się przypomina ten mem z Zakoli, że Jiren trenuje. Ale Gohan trenuje. Piccolo trenuje razem z nim, zresztą Piccolo nigdy nie zaniedbywał swoich treningów. Także mamy Goku w Ultra Instynkcie, Vegetę w Ultra Ego, Gohana Bestię, Orange Piccolo. No i kolejną postacią, którą ja bym zobaczył w tej drużynie jest Broly. I myślę, że to też jest postać, która się pojawiać będzie w większości waszych drużyn, ale myślę, że ten wybór nie jest aż tak oczywisty, ze względu na to, że Broly może być postacią, która będzie mieczem obosiecznym. Jeśli pamiętacie mangę Dragon Ball Super i tamtejszy turniej mocy i przypomnijcie sobie postać Kale, która oczywiście była wzięta troszeczkę z łapanki i myślę, że aż takiej tragedii w przypadku Broly'ego by nie było, bo już teraz myślę, że Broly jest bardziej opanowany niż Kale wtedy była, a oczywiście do ewentualnego turnieju Mocy 2 minęłoby jeszcze trochę czasu, więc Broly ma dużo czasu na wytrenowanie, ewentualnie tylko Super Saiyanina, a może okaże się, że będzie miał jakąś nową formę. Ja nadal uważam i podtrzymuję to, co powiedziałem wielokrotnie we wczorajszym odcinku Koku, że nie jestem fanem tego, żeby obecnie wpychać jakieś nowe ścieżki rozwoju, niezależnie dla kogo. Mamy ścieżkę aniołów dla Goku, mamy ścieżkę Boga Zniszczenia dla Vegety i ta teoria, że Gohan idzie ścieżką Kaioshinu, że Piccolo idzie ścieżką Smoka, że Broly poszedłby ścieżką SSJ4, dla mnie to już jest naprawdę wchodzenie na bardzo cienki lód. Uważam, że powinniśmy zastopować z takimi ścieżkami i jeśli Broly miałby faktycznie dostać coś więcej niż SSJ, moim zdaniem to powinno być SSJ2. Ewentualnie SSJ3 na takiej samej zasadzie
zasadzie jak miał Gotenks. Gotenks nie miał nigdy SSJ-2, ale przez to, że miał olbrzymią ki, był w stanie włączyć SSJ-3. Myślę, że ta taktyka, w sensie jakby rozegranie fabuły w ten sposób, pasuje do Broly'ego bardziej niż jakieś alternatywne ścieżki. Oczywiście nie mówię, że jak Broly tam za 10 lat okaże się być utalentowanym wojownikiem, który będzie, wiecie, klepał wszystkich na prawo i lewo i będzie to robił bez urojenia kropli potu, to może wtedy coś moglibyśmy kombinować, ale uważam, że w tym momencie SSJ to jest wszystko, na czym on się powinien skupić i widzieliśmy pod koniec właśnie sagi, praktycznie po tym, co już było po adaptacji Super Hero w mandze, że Broly jest w stanie walczyć w tym SSJ. Co prawda nie w pełnej mocy, ale jest w stanie walczyć. Więc obecność Broly'ego myślę, że byłaby uzasadniona, bo biorąc pod uwagę to, że jest bardzo silny, uważam, że też jest utalentowany i nie byłoby chyba takiego problemu jak Scale podczas turnieju mocy. Nie mówię, że to by się nie mogło wydarzyć. Uważam, że gdyby faktycznie turniej mocy 2 miał miejsce, to taka rzecz mogłaby dodać większej dramaturgii, więc oczywiście tego nie wykluczamy, aczkolwiek Broly jest na pewno postacią, która nawet jeśli nie jest do końca gotowa na udział w takim dużym turnieju, to na pewno dodałaby dużo ciekawego do fabuły. Także mamy już 5 wojowników. Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo i Broly. Została jeszcze 5, ale ja bym chciał odejść troszeczkę od tych tematów sajańskich. Oczywiście mamy jednego Nameczanina, no o drugiego trudno, no bo raczej Dendiego nie będziemy brać, Dendy nie jest wojownikiem. Chociaż uważam, że w sumie byłoby w pewnym stopniu ciekawe, gdyby zdecydowali się na Dendiego, bo wtedy mielibyśmy troszeczkę taką pełniejszą drużynę, w której ktoś jest od zadawania obrażeń, ktoś jest od leczenia, ale myślę, że Dendy mimo tego leczenia no nie przetrwałby długo. Także Dendiego do drużyny nie wrzucam. Kogo wrzucam? To Gammy 1. Myślę, że to też jest opcja dość oczywista, ze względu na to, że po filmie mamy potwierdzone, że Gammy były na poziomie Goku i Vegety, tylko że... Uwaga, 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 bo wiem, że tutaj są różne wersje interpretacji tych słów. Piccolo powiedział, że Gammy mogły być na poziomie Goku i Vegety i już dyskutowaliśmy wielokrotnie na ten temat, że Piccolo tak naprawdę nie widział w tamtym momencie sagi Granoli. Ostatni raz jak widział Goku i Vegetę to była saga Moro, kiedy Goku i Vegeta byli słabsi niż teraz są. I wtedy można było to zinterpretować, biorąc pod uwagę logikę, że Piccolo nie ma prawa mówić takich słów, a można też było powiedzieć, zapominamy o jakichkolwiek prawach i skoro to padło w mandze i w filmie, to tak jest. Tylko że ostatnie rozdziały mangi rzuciły zupełnie nowe światło na te słowa i uważam, że było to bardzo potrzebne. I naprawdę możemy tutaj zastosować bardzo łopatologiczną logikę, która myślę, że rozwieje wszelkie wątpliwości. Gammy, oczywiście Gamma 1, bo Gamma 2 wiemy jaki los go spotkał, także mówimy tylko o Gammie 1. No nie mają za bardzo możliwości, żeby się wzmacniać, a nawet jeśli mają, to nie sądzę, żeby od walki z Celem Maxem, od której minęło tak naprawdę no kilka tygodni, żeby Gamma 1 się jakoś szczególnie wzmocnił. Także zakładamy, że Gamma 1 jest cały czas na tym samym poziomie, na jakim był w filmie. Gamma 1 praktycznie był na tym samym poziomie co Gamma 2. No chyba się możemy umówić, bo nie było nigdy powiedziane, że oni się jakoś różnią, że to są gammy na tym samym poziomie, zresztą Piccolo też wrzucił ich do jednego worka. Także gammy były słabsze od Orange Piccolo i były słabsze od niego zdecydowanie bardziej, bo widzieliśmy jak Orange Piccolo poradził sobie z Gammą 2. Także mamy Gammę 2 i w zasadzie też Gammę 1. Orange Piccolo, który dostawał wciry od Cella Maxa, który został zone-shotowany przez Gohana Bestię, który w ostatnim rozdziale mangi walczył na równi z Goku w Ultra Instynkcie i moim zdaniem Goku miał w tej walce przewagę. Ale to tylko moje zdanie, także tego nie biorę tutaj pod uwagę, także zakładamy, że Gohan i Goku są na równym poziomie. Kilka szczebelków wyżej na tej drabince niż Gammy. Więc obecnie Gamma na pewno nie jest na poziomie Goku. Nawet gdybyśmy chcieli powiedzieć, że jakimś cudem dorównał Piccolo, no to jeszcze mamy kilka szczebelków wyżej na tej drabince, żeby dorównał poziomem obecnemu Goku. Także Gamma 1 zajmuje 6. miejsce w naszej drużynie i jest on w mojej drużynie jedynym androidem, ze względu na to, że w mojej drużynie nie ma Androida 17, ani nie ma Androida 18. Androida 18 nie ma ze względu na to, że mamy po prostu lepszych kandydatów na jej miejsce i uważam, że mogłaby się przydać, ale jeśli już jakiegoś Androida miałbym wrzucić do tej drużyny, to powiedzmy, że pierwsze miejsce na liście rezerwowej ma Android 17, jako że już był MVP tego pierwszego turnieju. Uważam, że też swoją drogą nie musi już niczego udowadniać. On mógłby być postacią, która by stwierdziła, że już jeden raz to zrobił, drugi raz się nie da namówić, chociaż tak naprawdę, kto to wie, może by mu się spodobało, może by stwierdził, że jak wtedy Goten i Trunks i jeszcze Maron, oczywiście córka Krillana i 18 dobrze sobie poradzili z ochroną wyspy, to czemu nie? Może drugi raz też weźmie udział w tym turnieju, ale w mojej liście go nie ma. Myślę, że gdyby ktoś wypadł, a jest jedna osoba na mojej liście, która mogłaby wypaść, co byłoby kompletną tragedią fabularną, no to wtedy na jej miejsce mógłby wejść Android 17. Także mamy 4 naszych Saiyan, Piccolo, Gamma 1, kolejne miejsce
miejsce na tej liście zajmuje przedstawiciel jeszcze kolejnej rasy. Im więcej tutaj osobowości, tym ciekawiej. Kolejna osoba to Granola. I myślę, że to jest wybór najbardziej oczywisty spośród tych wszystkich, które tutaj są, nie licząc Saiyan. Nawet bym powiedział, że Granola jest bardziej oczywisty niż Broly. Granola w poprzedniej sadze wypowiedział życzenie, żeby stać się najsilniejszym we wszechświecie. I widzieliśmy, że prześcignął Goku i Vegetę. Oczywiście potem jak to się skończyło, to wszyscy wiemy, a jeśli nie wiecie, to na moim kanale jest skrót fabuły sagi Granoli w mandze, która oczywiście tylko do tej pory była w mandze, nie była zanimowana, więc jeśli nie znacie tej historii albo chcecie sobie przypomnieć, to ten film znajdziecie u mnie bez problemu na kanale. Nazywa się Saga Granoli w pigułce Dragon Ball Super. Granola nie stał się słabszy od tamtego momentu. Ja uważam, że Granola jest silniejszy niż Gamma 1, czy jest silniejszy niż Piccolo. Nawet jeśli nie byłby silniejszy niż Piccolo, to uważam, że jego obecność na turnieju mocy jest absolutnie oczywista, ale jest tutaj jedna gwiazdka, jeden mały kruczek. Turniej mocy musi się odbyć w trakcie 3 lat, bo jeśli nie, no to jeśli nic się nie zmieni, to Granola umrze. Aż mi się przypomniał ten stary mem. Jeśli szef nie odwoła do jutra swoich słów, to muszę wypierdalać z pracy. A co powiedział szef? Żebym wypierdalał z pracy. Także jeśli nic się nie zmieni przez te 3 lata, to Granola umrze. Ze względu na to, że niestety jego życzenie jest dalej aktualne. Zostały mu 3 lata życia, praktycznie już niecałe 3 lata życia. Ale nie martwcie się, jego umiejętności snajperskie, tak naprawdę myślę, że nie mógłby używać Oatmeala, co byłoby mimo wszystko trochę osłabieniem, no ale biorąc pod uwagę fakt, że Granola odblokował potem swoje drugie czerwone oko i tak naprawdę walka z Saiyanami pozwoliła mu ewoluować i przez długi czas walczył tak naprawdę bez Oatmeala, to widzieliśmy, że jest w stanie sobie bez pomocy swojego opaskowego asystenta poradzić i myślę, że naprawdę na turnieju mocy dużo by pomógł, bo nawet jeśli będziemy się spierać, że jest to postać troszeczkę słabsza, nawet jeśli będziemy uważać, że i Piccolo, i Broly, i Gohan, i Vegeta, i Goku wszyscy go prześcignęli przez to, że historia poszła do przodu, a Granola został w miejscu, to i tak weźcie pod uwagę jego umiejętność atakowania punktów witalnych. Zadać silny cios to jest jedno, ale zadać go w odpowiednie miejsce to jest druga rzecz i myślę, że Granola w tym przypadku mógłby nawet poradzić sobie ze znacznie silniejszymi przeciwnikami. Myślę, że Granola mógłby pełnić taką rolę troszeczkę Hita z naszego wszechświata. Hit oczywiście był bardzo silny, ale Hit o mało co nie wyeliminował Jirena, który oczywiście był jeszcze silniejszy. I myślę, że Granola z atakowaniem punktów witalnych mógłby nawiązać walkę, a nawet wyeliminować postacie, które samym surowym poziomem mocy są od niego silniejsze. Widzieliśmy, że Granola jest w stanie trafiać w te punkty witalne z dalekiej odległości, nawet był w stanie trafić Goku, który był w pełnym ultra instynkcie, którego ciało powinno tego uniknąć. Więc jeśli to nie jest dostateczny argument za tym, żeby Granolę włączyć do drużyny, to ja naprawdę nie wiem, co będzie dobrym argumentem. Kolejną postacią jest Majin Buu. I to jest właśnie ta niewiadoma. Jeśli by się okazało, że Majin Buu znowu zasnął, to byłaby absolutna tragedia fabularna, bo zrobienie tego 3. raz byłoby katastrofalne. Byłoby katastrofalne dla fabuły, byłoby to naprawdę jedno chyba z najgorszych rozwiązań. Już wolałbym, żeby w ogóle Majin Buu nie brali pod uwagę, bo by powiedzieli, a znowu coś z nim będzie i tak dalej. Lepiej w ogóle go nie bierzmy pod uwagę. W sensie postacie w uniwersum by tak powiedziały. Już wolałbym to, niż wziąć go i jakby znowu miał zasnąć. We wczorajszym kokle padło pytanie, dlaczego jest tak, że Buu czasem hibernuje i nie można go dobudzić, a w Majin Buu sadze wstał po 5 sekundach drzemki i powiedział, że jest wyspany. No z tego co pamiętam właśnie wyglądało to tak, i to chyba padło w mandze już właśnie Dragon Ball Super, mogę się mylić, niech ktoś mnie poprawi jak się mylę, że Majin Buu robi sobie takie krótkie drzemki raz na jakiś czas, które sprawiają, że jest wypoczęty, ale raz na kilka miesięcy wpada w głęboką hibernację, która trwa różnie, ale generalnie trwa długo i nie da się go dobudzić i wtedy po prostu przed turniejem mocy mieli pecha. Myślę, że Majin Buu, nie ten gruby Majin Buu, tylko ten wychudzony Majin Buu, w sensie ten już z mięśniami Majin Buu, którego zobaczyliśmy w anime, to byłoby coś, co byłoby niesamowite, bo to jest bardzo zmarnowany potencjał. Ja, nawet jako osoba, która nie uważa się za jakiegoś dużego fana Majin Buu, ja nie mam nic do tej postaci, ale to nie jest tak, że... No, chciałem powiedzieć, że nie mam jej na ścianie, ale w gruncie rzeczy tam jest na ścianie. W zasadzie nawet tutaj mam jedną figurkę zrobioną przez jednego widza ręcznie, ale generalnie wiecie o co chodzi. Ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem Majin Buu, ale uważam, że naprawdę wrzucenie go do drużyny, pokazanie nam jak trenuje, pokazanie nam nowej formy w Buu tak naprawdę wizualnie, a potem znowu użycie tej samej karty, że Buu zasnął, było bardzo słabe, więc teraz uważam, że jest ten moment, żeby Majin Buu mógł pokazać, na co go stać i też ze względu na ten trening i też ze względu na jego poziom mocy, bo jego walka z Bazilem bodajże na Zeno Expo w anime była jedną z najciekawszych walk tego pierwszego, powiedzmy, etapu sagi Przetrwania Wszechświatów. Bardzo mi się to dobrze oglądało i bardzo się cieszyłem, że Majin Buu w końcu wrócił do łask, ale jego regeneracja, to myślę, że był też powód, dla którego z niego potem zrezygnowano
jeden przynajmniej z powodów, bo jego regeneracja może być bardzo silna. Powiedziałbym nawet, że za silna. Jeśli to byłby turniej mocy na zasadach tak jak ostatnio, czyli wszyscy na wszystkich i to sobie tam trwa przez ileś czasu, to wtedy ta regeneracja byłaby bardzo silna. Ale myślę, że rozwiązaniem dla tego problemu, dla tego zbyt silnego Bu, który by regenerował wszystkich w tej we w tej, wszyscy by z pozostałych wszechświatów mieli cały czas rany, a Bu naszych by leczył, myślę, że rozwiązaniem na to jest zmiana formatu turnieju i na przykład walki 1 na 1. Wtedy Bu nie mógłby innych leczyć, oczywiście sam mógłby się regenerować, no ale widzieliśmy, tak jak powiedziałem przed chwilą na przykładzie walki z Bazilem, że może być pojedynek kogoś z Bu, który jest ekscytujący i ta regeneracja nie robi jakiegoś dużego kłopotu fabularnego. No ale jeśli format turnieju by się zmienił i byłyby walki 1 na 1, to podejrzewam, że drużyna też byłaby chudsza i wtedy nie byłoby pewnie Gammy, Granoli i Broliego. Także mamy 8 osób, zostały jeszcze 2 i myślę, że dużo osób tutaj będzie szukało kilku rozwiązań, ze względu na to, że można wziąć pod uwagę Gotena i Trunksa. Można wziąć pod uwagę Uba, na przykład kogoś z Ziemian, bo nie ma tutaj w ogóle Ziemian. Nie ma Roshiego. Obecność Roshiego myślę, że jest też bardzo kontrowersyjna, chociaż biorąc pod uwagę, że jest on doświadczonym wojownikiem, to jakoś się to mogło bronić. Ale i tak już uważam, że Roshi jako ten wojownik, który tam pokazał swoje, zrobił swoje, przyczynił się w mandze do odblokowania Ultra Instynktu, a w anime też już nawet Vegeta mówił, że to jest czas na emeryturę. Myślę, że Roshiego nie ma już tutaj co brać pod uwagę. Jest Krillan, jest Ten Shinhan, ale oni już brali udział w turnieju i tak naprawdę byli chyba najsłabszymi wojownikami z naszego wszechświata. Myślę, że gdyby nasi bohaterowie czuli się na tyle pewnie, że mogliby sobie pozwolić na to, żeby ktoś jeszcze tam doszedł na 10 takiego, wiecie, tylko żeby sobie był, to może by wrzucili Yamszę, ale biorąc pod uwagę, że Yamsza raczej też za bardzo nie trenuje, był w sadze Moro, w mandze coś tam pomagał, ale mielibyśmy drużynę praktycznie 9 kozaków albo 8 kozaków i takiego Yamszy, więc średnio to pasuje. Ja mimo wszystko stawiam na Gotena i Trunksa, też ze względu na to, że byłaby to okazja w końcu do zobaczenia dorosłego Gotenka. I to jest praktycznie jeden z głównych powodów. To też się wiąże z kolejnym powodem. Zwróćcie uwagę na to, że Goten i Trunks mają praktycznie obecnie tylko formy Super Saiyan. Bierzemy pod uwagę obecny moment w historii. Nie, że tam turniej mocy będzie za 5 lat i oni tam będą mieli już coś innego. Mają SSJ i tak naprawdę odbiegają poziomem od nawet Gammy 1, nawet od Majin Buu, tym bardziej od Granoli, Piccolo i tak dalej. Więc ogólnie biorąc pod uwagę fakt, że nasza drużyna jest na jakimś równym mniej więcej poziomie i Goten i Trunks są trochę słabsi, to fakt, że oni są razem i są w stanie zrobić fuzję i są w stanie robić kombinacje, że tak naprawdę Gotena i Trunksa możemy traktować jako jedną osobę, co może jest trochę krzywdzące dla ich charakterów, bo to są tak naprawdę dwaj chłopcy, a nie jedna postać, prawda? Nie powinniśmy ich zawsze traktować jako jednej postaci. No ale w przypadku takiego turnieju myślę, że tutaj nikt by się nie obraził, gdyby się okazało, że sami nie są w stanie jakoś, wiecie, wejść na bardzo duży poziom, więc muszą uciec się do fuzji i dzięki temu widzimy w końcu tego dorosłego Gotenksa. Oprócz tego Yamszy, którego tak wrzuciłem chyba tylko dlatego, żeby fani Yamszy coś dostali, oprócz tego rezerwowego androida i tych ziemian, o których jeszcze wspomniałem, mam tutaj jeszcze 2 opcje. O jednej chyba też wspomniałem, ale powiem o niej teraz. Ub. Dużo osób pewnie by wymieniło w swojej liście Uba, ale do tego myślę, że musi być warunek, żeby przynajmniej kilka lat minęło i nasi wojownicy już też go poznali i troszeczkę z nim trenowali, bo obecnie to jest dziecko. To nie jest dziecko, które ma tam 3 czy 5 lat, on tam już ma chyba nawet 8 albo 9, jeśli dobrze pamiętam, może nawet 10, ale generalnie on jest chłopcem, który nawet nie wie, że ma taką moc. Podejrzewam, że nadal nie wie, że ma taką moc, więc branie go na turniej mocy jest, błędem, po prostu. Ale jeśli turniej mocy 2 ewentualnie odbyłby się za ponad 3 lata w uniwersum, nie nasze, tylko w uniwersum, czyli Granola, jeśli by nic się nie stało, jego życie by się skończyło i mielibyśmy lukę w drużynie, no to, biorąc pod uwagę, że to już będzie po 28 Tenkaichi Budokai, nasi bohaterowie będą znali Uba, a on ma wielkie pokłady boskiej ki, no to wtedy na miejsce Granoli może wejść Ub, jako ten przedstawiciel, powiedzmy, Ziemi. Mimo wszystko uważam, że Granola na turnieju mocy to byłoby coś świetnego i chętnie zobaczyłbym i Uba, i Granolę, ale trudno to zrobić, bo tak naprawdę kiedy jeden umiera, to drugi dopiero jest gotowy do wzięcia udziału, chyba że Granolę by uratowali jakimś innym życzeniem. Myślałem też o kimś nowym, na przykład o postaci, której do tej pory nie znamy, na przykład wprowadzenie do kanonu Paikuhana, ale teraz to już freestyluję, bo mielibyśmy turniej mocy 2 i tak naprawdę większość zawodników to byłaby ta, których już znamy,
no jest to w jakimś stopniu ekscytujące, bo możemy zobaczyć ich interakcje. No najlepszym przykładem jest turniej mocy 1, ale uważam, że ten turniej mógłby też dać opcję do tego, żeby wprowadzić jakąś nową postać. No chociażby, nie wiem, jakiegoś Pajkuchana albo zupełnie nową postać, której jeszcze do tej pory nie znamy, jako tego 10, żeby to nie było tak, że połowa drużyny jest zupełnie nieznana. Więc moja 10 i zaraz powiem jeszcze o pewnym jegomościu, który ostatnio dostał czarną transformację, bo pewnie też się zastanawiacie. Moja 10 wygląda tak: Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Broly, Gamma 1, Granola, Majin Buu, Goten i Trunks. Ewentualnie za Granolę Up, jeśli by się okazało, że Granola nie przeżyje, a Up będzie już dostatecznie wytrenowany. Freezy nie biorę pod uwagę ze względu na to, że pierwsza obecność Freezy była kompletnie sytuacyjna. Nie chcę, żeby Freeza dołączał do naszych wojowników. Nie chcę, żeby to było tak, że oni się niby nie lubią, ale jednak sobie pomagają. Tamta sytuacja miała swoją moc i niosła ze sobą tę moc. Ostatnie sceny turnieju mocy, kiedy Goku współpracował z Freezą, to miało wydźwięk bardzo potężny ze względu na to, że to było bardzo sytuacyjne. Gdyby się okazało, że Freeza jednak naszych lubi i że w sumie znowu im pomoże i że Black Freeza będzie po naszej stronie. Nie, sorry. Po prostu uważam, że tamta sytuacja powinna zostać tak jak była, bo jeśli Freeza wziąłby udział w turnieju mocy 2, to wtedy i turniej mocy 2 by na tym stracił i pozycja Freezy w turnieju mocy 1 by na tym straciła. Moje zdanie jest takie, podzielcie się proszę swoim, dziękuję wam za dotrwanie do tego momentu. Oczywiście luźny taki filmik, wiem, że to jest być może rzadkość na moim kanale, ale stwierdziłem, że jest to temat, na który chcę z wami porozmawiać i jestem ciekaw waszych pomysłów. Być może ktoś tu wrzuci kogoś jeszcze nowego, być może jest ktoś, o kimś zapomniałem. Tak czy inaczej, czekam na wasze komentarze, zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, zostawcie suba, żeby nie przegapić żadnego nowego filmu na moim kanale i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć, ciana.